Uszanowanko moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się renowacją, czy restauracją, jakkolwiek to nazwiecie, odnowieniem przecinaczków. Możecie zobaczyć jak przyszły, jakie odbierałem w którymś z odcinków vlogowych. Podepnę go w linku w opisie. Ja wybrałem z tych 6 3 takie przykuwające moją uwagę, które ewentualnie mogę wykorzystać. I pokażę Wam na podstawie tych 3 przecinaków 3 sposoby, jakimi możecie odświeżyć takie narzędzie. Każde z tych 3 sposobów pokażą, że w domowych warunkach możecie spokojnie takie narzędzia zregenerować. Będą to narzędzia dostępne dla każdego. Jeżeli będziemy chcieli zregenerować młotki, czy przecinaczki, czy jakiekolwiek inne narzędzia, które będziemy mogli wykorzystać w kuźni, to w pierwszej kolejności musimy je oczyścić. Do oczyszczenia tych przecinaczków wykorzystamy 3 sposoby. Zwykły druciak ręczny, stalowa szczotka druciana, druciak na szlifierce oraz ocet. Więc przyda się nam pojemniczek, ocet, wlejemy, wrzucimy. I ten etap zrobię teraz i za 24 godziny. Dla Was to będzie chwila, dla mnie będzie to 24 godziny. I pamiętajcie przede wszystkim, jeżeli korzystacie, chcecie oczyścić jakikolwiek metal, z jakikolwiek powłok, czy to octem, chociaż octem trochę mniej, ale zawsze pochlapać może. Ale jak chcecie mechanicznie przede wszystkim oczyścić, czy to szczotką, takim druciakiem, czy chcecie oczyścić szczotą, czy też flexą, jakkolwiek listkową tarczą, pamiętajcie o zabezpieczeniu oczu. Oczy macie jedne, szkoda by było je stracić. Ale na początek, zanim zaczniemy jakokolwiek oczyszczać te przecinaczki, pokażę Wam mniej więcej, na jakich egzemplarzach będziemy pracować, żebyście mieli porównanie przed i po. Tutaj mamy jeden z przecinaczków, ma całkiem duże tutaj zagrzybienie młotka, ale mamy tutaj całkiem sporo elementów, które się zaczęły zawijać, gdzieś tam pękać, więc będziemy starać się to jak najbardziej ściąć, usunąć. Tu mamy kolejny egzemplarz. Tutaj mamy również tych kilka fragmentów, które musimy oczyścić. Oraz trzeci. Ten akurat jest, będzie chyba najmniej do pracy. I w związku z tym, że też jestem zawsze trochę leniem, bo człowiek szuka sobie czasami mniej pracy, to ten egzemplarz potraktujemy pilnikiem. I z tych wszystkich te odstawię na boczek, tą wrzucę do octu. Bierzemy się za zalewanie. Ja zaleję tego oto tutaj dyzia. Mam nadzieję, że nie wziąłem pojemnika, który był dziurawy kiedyś. Zalewamy tak, żeby nam na pewno zakryło. Także ta sztuka będzie nam się octowała. Tą sztukę potraktujemy druciakiem, a tą sztukę potraktujemy szczotką drucianą. Nic, tylko mogę powiedzieć do roboty.
Dobra, tak jak mamy tutaj już dwa oczyszczone, możemy sobie zbliżyć. Ten jest oczyszczony szczotką mechanicznie, w sensie na szlifierce kątowej. Tutaj mamy szczotką drucianą, ręcznie. No, widać jeszcze, ewentualnie można to przetrzeć szmatką z jakimś WD-40 albo coś. Chciałem tylko Wam porównać, jak to mniej więcej wygląda w takim porównaniu. Oraz mamy naszą, co prawda nie jest jeszcze 24 godziny, ale dziś tutaj starałem się. Wyciągniemy, ups, odsuszymy sobie. No i dobra, troszeczkę przedmuchałem. Jak widzicie, jest to oczyszczone. Teraz ogólnie możecie sobie połączyć te metody, jak najbardziej. Na przykład, jeżeli macie czas, macie miejsce, możecie sobie najpierw wrzucić taki młoteczek do octu, a później jak Wam już się namoczy, wszystko tutaj zmięknie, ta rdza, to wziąć na przykład druciaka albo druciaka ręcznie, albo druciaka na szlifierce kątowej i wtedy możecie uzyskać super efekt. Także macie tutaj oczyszczone. Tutaj większość tych w ogóle kawałeczków, tutaj też widać, odpada tej rdzy w momencie, kiedy przedmuchiwałem. Ale macie porównanie. Mechanicznie flexą, ręcznie druciakiem oraz wykąpane w occie. Ja dla lepszego efektu wezmę to i potraktuję to jeszcze troszeczkę druciakiem. Dajcie mi chwileczkę. I teraz niespodzianka, po potraktowaniu tego druciakiem wydaje mi się, że z tych wszystkich ma najlepszy efekt. Jest jak najbardziej czystszy. Wszystkie te wżerki. Zobaczcie, tu macie z druciakiem mechanicznie, znaczy w sensie na flexie, a tutaj macie w occie i druciakiem. Osobiście najlepsze. O, tutaj nawet teraz widać, najmniej odbija takiego rudawego. Dobra. I teraz jak mamy te wszystkie 3 przecinaczki już przygotowane, wstępnie oczyszczone, możemy się zająć za usuwanie tych grzybków. Bo te grzybki tak naprawdę, jeżeli zostawicie w takiej formie, jak tutaj jest, tutaj ewidentnie widać, że tych grzybków jest całkiem sporo. Zobaczcie, ile tu jest pęknięć. Jeżeli to zostawicie, to przy kolejnych uderzeniach, jak będziecie uderzać w niektóre miejsca, to może pęknąć i polecieć w niekontrolowane miejsce. Może również uderzyć i Was. Albo osobę stojącą gdzieś nieopodal. Tutaj również mamy. Tutaj część z nich w ogóle, wydaje mi się, już pękła i odpadła. Ktoś tego nie pilnował. Ale weźmiemy sobie również to, zetniemy. Tu potraktujemy tym razem flexą. Poprzecinamy to, poucinamy. Ciach, 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 wszystkie te miejsca. Tutaj w związku z tym, że też jest całkiem spory taki odstający dzyndzel, weźmiemy go również i flexą starczą, tnącą. Tutaj potraktujemy, bo jest malutko, potraktujemy to pilnikiem. Lećmy do roboty. To będzie wymagało od Was najwięcej pracy, najwięcej czasu, ale zużyje najmniej energii, a czasami nie macie dostępu do szlifierki jakiejś kątowej, więc jest to dobrą opcją. Spiłowane wszystkie ranty. Tego będziemy dalej traktować pilnikiem. Także tego sobie wyprowadzimy aż do końca. Do ładnej tutaj powierzchni pilnikiem. Te dwa poprzednie już weźmiemy
fleksę. Na początek potraktujemy to 60, później 80. Jazda ze szlifowaniem. I mniej więcej to będzie wyglądało w ten sposób. Czyli nie mamy żadnego grzybka. Ja tutaj przyszlifowałem te krawędzie w miarę. Możemy to oczywiście zrobić sobie do gładkiego. Tutaj z tej strony dobrze jest sobie wstępnie wyprowadzić na taką półokrągłą. W sensie, żeby miało krawędzie troszeczkę zaoblone. Z tego względu, że jak będziecie uderzać młotkiem, to czy uderzycie tak, czy uderzycie tak, zawsze poprowadzi Wam przecinaczek, w tym przypadku tam, gdzie byście chcieli. Zabieramy się za kolejnego dyzia. I proszę bardzo, ostatni, też w miarę wyprowadzony. Teraz potraktujemy, wrócimy do tego pierwszego, założymy tarczę 80 i troszeczkę tutaj poprawimy jego wygląd. Usuniemy troszeczkę tych rys. Teraz pobawimy się w stronę estetyczną już tego przycinaczka. Już się delikatnie nagrzał, ale pamiętajcie, żeby nie przegrzać. Jeżeli widzicie, że będziecie musieli całkiem długo pracować nad takim przecinaczkiem, nad takim młotkiem, to lepiej go pójść schłodzić. Jest ogólnie dobre do trzymania, ale jak miałbym Wam pokazywać, to będzie grzało mi rękę. A tego ostatniego, w związku z tym, że robimy go ręcznie, możemy do tego podejść po prostu z papierami ściernymi. Jak chcecie w miarę równe krawędzie przy papierze ściernym, włóżcie sobie tu jakiś klocek. Może być drewniany, może być metalowy. Tak naprawdę obojętny. Zawincie sobie i jazda. I teraz mamy 3 przecinaczki. Zajmiemy się teraz krawędzią tnącą. W tym przypadku tego pierwszego przecinaczka, ta krawędź tnąca, ja muszę przyznać, że nie jest najgorszy. Jest całkiem równa, nie trzeba tutaj nic poprawiać. Ewentualnie delikatnie zaostrzyć. I w tym przypadku nie musieliśmy za dużo nic robić. Tu mamy nasz przecinaczek z kwasiaka, znaczy z octu. I tutaj no będziemy musieli minimalnie troszeczkę więcej popracować, ale naprawdę minimalnie. I w tym przypadku już mamy całkiem. Tylko że wzięliśmy sobie tamtą stronę, która była niezbyt zniszczona, a tutaj jest najbardziej skatowana. No i cyk. W przypadku tego również doprowadziliśmy tą krawędź do używalności. Mamy tutaj te nasze 3 młoteczki, 3 przecinaczki i potrzebujemy je osadzić. Tutaj mam kupiony zwykły trzonek z marketu, bez wydziwiania, strzelone. I ten przecinaczek tak naprawdę już może być osadzony na takim oto trzonku. Pamiętajcie, że w tym przypadku, kiedy mamy przecinaczki, czy inne pobijaki, weźmy sobie nawet chociażby to, tak? To są narzędzia, które będziecie uderzać, tak naprawdę układać w odpowiednim miejscu i od tej strony uderzać. Ale nie jest to istotne, na jakim trzonku to sadzicie. Najważniejsze, żeby się trzymał, nie był luźny. To jest narzędzie, które będziecie uderzać z jednej strony, uderzać z drugiej, to będzie uderzało w drugą stronę. Tym nie machacie. Tak? To nie jest młotek, którym się macha, więc on nie musi być stabilnie osadzony na trzonku. A w momencie, kiedy tak jak teraz mieliście, przykład, że one się zużyją,
zrobią się te właśnie grzybkowanie, zagrzybi Wam się młotek, to zawsze możecie z takiego niezaklinowanego trzonka wybić, ogarnąć sobie cały młoteczek i osadzić z powrotem. Że moim zdaniem jest to słuszność nieklinowania takich młotków, tam przecinaczków. Przecinaczek mamy już gotowy do użycia. Cyk, ani do jednego, ani do drugiego. To jest 32, 36, no i ten trzeba będzie tutaj delikatnie podszlifować. Także to teraz możecie wziąć sobie ołóweczek, który jest w miarę cienki. Nałożycie młotek i odrysujcie sobie wstępnie, ile potrzebujecie tutaj zabrać, a dodatkowo na długość. Ja sobie zrobię taką kreseczkę dookoła i teraz weźmiemy sobie pryszniczkiem, możemy. I teraz sprawdzimy sobie. No i ten już spokojnie tutaj nam nachodzi. Dobijemy sobie go na kowadle. Pamiętajcie, że nie tłuczemy tu od góry, tylko wbijamy od strony trzonka, albo możemy uderzać w tym przypadku o kowadło. Drugi przecinaczek osadzony. Mamy trzeci przecinaczek. I tutaj tak samo. I mamy tak naprawdę trzeci przecinaczek osadzony. I są 3 przecinaczki. Proszę bardzo, osadzone. Jeżeli nie będziecie tłukli w ten sposób tym młotkiem, to Wam nie spadnie z tego młotka, z tego trzonka przecinak. I powtarzam, to są dłuta na patyku, bo będziecie z tego korzystać w ten sposób, że przykładacie do detalu i od tej strony uderzacie w detal. I w ten oto sposób, w prosty dość, bo możecie wykorzystać do tego po prostu narzędzia ręczne, czyli pilniczek, trochę papieru ściernego i możecie narzędzia ze złomu albo odkupione gdzieś tam na grupie przygotować i wykorzystać u siebie w kuźni. Także zachęcam Was bardzo serdecznie do tego, żeby nie wyrzucać narzędzi. Starajcie się zregenerować te, które macie. I życzę Wam powodzenia w osadzaniu Waszych pierwszych przecinaczków. Te lądują do mnie na półeczkę. Chyba że macie jakiś ciekawy pomysł, co możemy z nimi zrobić. Ale podsumowując całość tych zabiegów, które zrobiliśmy. Na początku oczyściliśmy przecinaczki. Wykorzystaliśmy w tym przypadku 3 metody. Druciak na szlifierce oraz ocet. Możecie jak najbardziej łączyć metody oczyszczenia. Tak, najważniejsze, żebyście uzyskali efekt, który Was zadowala. Później oceniamy, ile z tej strony mamy takiego grzyba. To jest efekt, który naprawdę nie chcemy, ponieważ, tak jak już wspominałem, te elementy mogą się oderwać i polecieć gdzieś w niekontrolowanym miejscu, w kuźni, w pracowni. Może to uderzyć Was, osobę stojącą obok, może polecieć Wam w okno i wybić szybę. Naprawdę potrafi to mieć fajną prędkość. Zabieramy się za odcięcie. Ładujemy w imadło, korzystamy albo z szlifierki kątowej, albo z pilnika. Jeżeli nie macie szlifierki kątowej, nie macie dostępu do prądu, spokojnie możecie skorzystać z brzeszczotu. Kolejnym etapem jest zaoblenie tutaj tego miejsca, w którym będziecie uderzać młotkiem. Jak już zaokrąglimy tutaj ten fragment, czyścimy sobie całą resztę, patrzymy na krawędź tnącą.
Tylko pamiętajcie, podzielcie sobie na takie przecinaki, pobijaczki na dwie części. To jest część miękka, to jest część twarda. To, które uderza bezpośrednio w detal, to jest część twarda. Tu, gdzie będziecie uderzać młotkiem, musi pozostać częścią miękką. Także z tej strony nie musicie zwracać uwagi na przegrzewanie, chociaż możecie się oparzyć. Z tej strony pilnujcie przegrzania. Jeżeli już mocno będziecie musieli pracować, ściągajcie z imadła, chłodźcie ten fragment, ponieważ bez sensu jest to rozhartować. Jak już sobie wyprowadzicie krawędź tnącą, doprowadzicie cały żeleziec, nazwijmy to, cały obuszek do ładnego stanu, tak jaki Was zadowala. Pamiętajcie, to jest narzędzie, to nie jest ozdoba. Bierzecie trzonek, sprawdzacie, jak potrzebujecie sobie doszlifować trzonek, delikatnie zeszlifować. Nie zróbcie też za luźnego trzonka, ponieważ jak zrobicie za luźny trzonek, to nawet przy takim korzystaniu, żeby uderzyć z tej strony, on może Wam po prostu spaść. Także w miarę ciasno osadzony i w ten sposób macie gotowy do użytku przecinaczek. Powodzenia!